Gęsta broda i charakterystyczny zielony kask to elementy, które każdemu pasjonatowi motorsportu od razu kojarzą się z Henrym Pescarolo. Francuski kierowca to absolutna legenda wyścigów. 33 razy wystartował on w legendarnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Przez kilka lat ścigał się też w Formule 1, a po zakończeniu swojej wyścigowej kariery założył zespół, który w wyścigach endurance odnosił małe sukcesy. Chcecie dowiedzieć się, jak dokładnie przebiegała kariera francuskiego kierowcy? Zapraszam Was na film. Kariera Pescarolo rozpoczęła się od bolidów jednomiejscowych. W sezonie 1966 związał się z francuskim producentem Matron i rozpoczął starty w europejskiej Formule 3. Henry był w tamtym okresie studentem medycyny, ale na trzecim roku postanowił przerwać naukę, aby móc w pełni oddać się swojej pasji, jaką był motorsport. Już rok później Henry zgarnął mistrzostwo serii i awansował na sezon 1968 do Formuły 2, nadal jeżdżąc dla Matry. Francuz notował świetne wyniki. 4 razy stanął na podium i zgarnął wicemistrzostwo. To sprawiło, że jeszcze w tym samym roku Matra awansowała swojego kierowcę do Formuły 1 i Pescarolo wziął udział w 3 ostatnich weekendach sezonu. Tutaj niestety było już bez sukcesów. Wyścigu w Kanadzie nie ukończył, w Stanach Zjednoczonych nawet nie wystartował, a w Meksyku finiszował jako 9. Już na wczesnym etapie swojej kariery, oprócz ścigania się w bolidach jednomiejscowych, Pescarolo jeździł jednocześnie w wyścigach długodystansowych, także dla ekipy Matra. W sezonie 1966 zadebiutował on w 24-godzinnym wyścigu Le Mans za kierownicą Matry M620. Wyścigu niestety nie ukończył. W 67 i 68 roku ponowił swój start z Matrą. Niestety ponownie ani razu nie udało mu się ukończyć słynnego wyścigu. Istotnym rokiem był 1969, który był dla Henry'ego właściwie sezonem straconym. W kwietniu tamtego roku, w trakcie testów przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, Pescarolo uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Jego Matra wyleciała w powietrze na prostej Mulsanne i po rozbiciu się stanęła w płomieniach. Pescarolo doznał poważnych poparzeń, a także złamał 2 kręgi w swoim kręgosłupie. Gdy trafił do szpitala, lekarze przekazali mu, że nie będzie w stanie się poruszać przez najbliższe 3 miesiące. Henry pragnął jednak jak najszybciej wrócić za kółko, postanowił więc zignorować zalecenia lekarzy. Pochodząca z tego okresu anegdota mówi, że Pescarolo każdej nocy próbował wstać ze swojego łóżka i zrobić choć kilka kroków. Najczęściej kończyło się to upadkiem, ale za każdym razem Pescarolo podnosił się i próbował ponownie. Niedługo potem Francuz zaszokował lekarzy. Gdy po 2 miesiącach pobytu w szpitalu personel medyczny chciał sprawdzić, w jakiej kondycji znajduje się Francuz, Pescarolo bez większych problemów podniósł się z łóżka i był w stanie chodzić o własnych siłach bez niczyjej pomocy. Dzięki swojej silnej woli Pescarolo był w stanie już w sierpniu tego samego roku wrócić na tor. Po tym jak w trakcie 24-godzinnego wyścigu Le Mans pełnił funkcję komentatora, 1 sierpnia wziął udział w wyścigu Formuły 2 na Nürburgringu. Był to jedyny wyścig, w jakim Francuz wziął udział w tamtym sezonie. Na szczęście już w roku 1970 zdołał powrócić do regularnych startów. Wtedy to Henry po raz pierwszy zaliczył swój pełny sezon w Formule 1. Sezon udał się całkiem nieźle, Pescarolo kilka razy zapunktował, a w Monako zdołał nawet przyjechać na 3. pozycji, zdobywając w ten sposób pierwsze i jak się potem okazało, jedyne podium w Formule 1. Jednocześnie Francuz nadal kontynuował starty w wyścigu Le Mans, ale po raz 4 z rzędu nie zdołał ukończyć wyścigu. Po sezonie 1970 więzi Francuza z Matrą osłabły. Pomimo całkiem niezłego sezonu 1970, Francuz zdał sobie sprawę, że z Matrą raczej nie powalczy o zwycięstwa czy mistrzostwa w F1 i chciał otrzymać w swoje ręce bardziej konkurencyjny bolid. Na sezon 1971 przekonał go do siebie Frank Williams i Pescarolo przeszedł do brytyjskiej ekipy. Niestety Pescarolo kiepsko wybrał. Frank Williams wystawiał wtedy bolidy Marcha, które nie były zbyt konkurencyjne. W sezonie 1971 Pescarolo zapunktował jedynie 2 razy w Wielkiej Brytanii i w Austrii. W 24-godzinnym wyścigu Le Mans także Francuz nie wystartował wtedy z Matrą. Pojechał dla ekipy Scuderia Filipinetti, która wystawiała Ferrari 512. Znowu niestety nie udało się mu ukończyć zmagań. Pecha w kwestii 24-godzinnego wyścigu udało się Pescarolo przełamać w roku 1972, kiedy ponownie pojechał z Matrą.
Tym razem wspólnie z Grahamem Hillem nie tylko ukończył wyścig, ale także go wygrał. Fantastyczny wynik udało się Francuzowi powtórzyć także w 2 kolejnych sezonach. W 73 i 74 roku, także za kierownicą Matry, tym razem wspólnie z Gerardem Laroussem zdołał wygrać ten legendarny wyścig. 3 zwycięstwa z rzędu w legendarnym 24-godzinnym wyścigu sprawiły, że nazwisko Pescarolo zaczęło sporo znaczyć w świecie motorsportu. Nie przełożyło się to natomiast na jego karierę w Formule 1. W sezonach 72 i 73 nadal jeździł dla Franka Williamsa, ale niestety bez sukcesów. W 72 zespół Williams dalej wystawiał bolidy Marcha, ale Frank Williams przymierzał się już do zbudowania własnego nadwozia. Udało mu się tego dokonać w połowie sezonu i podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze pojawił się Politois FX3. Nazwa bolidu wzięła się od firmy, która sponsorowała wtedy zespół. Bolidem na torze Brands Hatch pojechał właśnie Henry Pescarolo. Niestety w trakcie zmagań rozbił on samochód na tyle poważnie, że auta do końca sezonu nie udało się już odbudować. Na szczęście Henry'emu nic się nie stało, ale po latach przyznał, że był to najgorszy bolid Formuły 1, jakim jechał w całej swojej karierze. Na sezon 1974 trafił do zespołu BRM. Bolid był natomiast słaby, a brytyjski zespół powoli chylił się ku upadkowi i nie był w stanie nawiązać do świetnych wyników osiąganych w latach 60. Po zaledwie jednym sezonie z BRM Pescarolo odszedł z ekipy i zrobił sobie roczną przerwę od Formuły 1. Do królowej motorsportu wrócił jeszcze na sezon 76, przejechał kilka wyścigów za kierownicą Surteesa TS19 bez żadnych sukcesów i na tym jego kariera w F1 się zakończyła. Zakończenie kariery w F1 pozwoliło Francuzowi w pełni skupić się na wyścigach długodystansowych. Niestety Pescarolo nie mógł kontynuować swojej przygody z Matrą, z którą wcześniej osiągał sukcesy. Francuzi postanowili w połowie lat 70. wycofać się z motorsportu. Producent zniknął zarówno z Formuły 1, jak i z wyścigów długodystansowych. Jako 3-krotny zwycięzca Le Mans oczywiście nie mógł narzekać na brak ofert od różnych ekip. Niestety w kolejnych latach miał pecha, jeżeli chodzi o wybór zespołów. W latach 1975-1983 ścigał się w prototypach Ligiera, Inaltery, Porsche oraz francuskiego Rondeau. Przez ten czas tylko 2 razy był w stanie w ogóle ukończyć wyścig. W 1976 roku był na mecie 8, choć Inaltera GTP, którą jechał, nie startowała wtedy w najwyższej klasie. W swojej kategorii natomiast zajął on pierwsze miejsce. Wyścig udało mu się ukończyć także w 1979 roku. Ponownie nie startował on w najwyższej klasie. Na mecie wyścigu był 10, ale w swojej kategorii za kierownicą Rondeau M379 zajął drugie miejsce. W 1984 roku Pescarolo zdołał ponownie powrócić na szczyt. Tym razem pojechał w 24-godzinnym wyścigu dla zespołu Jest Racing, który wystawiał Porsche 956. Wspólnie z Klausem Ludwigiem Francuz zdołał wygrać zmagania, stając się pierwszym w historii Francuzem, który 4-krotnie wygrał 24-godzinny wyścig. Niestety kolejne lata to znowu pasmo przeciętnych wyników i częstych zmian zespołów. Pescarolo startował m.in. w Lancia, Zauberze, Jaguarze czy Porsche 962C. Niestety kolejnego zwycięstwa w legendarnym wyścigu już nie doczekał. Swoją karierę jako kierowca w wyścigach długodystansowych kończył w zespole Carriage, z którym jeździł w latach 94-99. Po sezonie 1999 natomiast postanowił zakończyć swoją karierę jako kierowca wyścigowy. Jego kariera była jednak imponująca. Francuz 33 razy wystartował w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, co do dziś czyni go rekordzistą pod tym względem. Największym sukcesem Henry'ego było oczywiście 4-krotne wygranie 24-godzinnego wyścigu Le Mans, co pozwoliło mu na zawsze zapisać się na kartach historii motorsportu. Oprócz tego Francuz wielokrotnie wygrywał też inne wyścigi długodystansowe. Między innymi 3 razy zwyciężał w 6-godzinnych zmaganiach na Watkins Glen, w Dion 1000 km oraz 1000 km Zeltweg. Jego ostatnim zwycięstwem w długim dystansie była wygrana w prestiżowym wyścigu 24 godziny Daytona w 1991 roku. Po zakończeniu swojej kariery wyścigowej Pescarolo nie zniknął jednak ze świata motorsportu. Sportową emeryturę postanowił spędzić jako właściciel zespołu. W lutym 2000 roku narodził się zespół Pescarolo Sport. Zakładając swoją ekipę, Henry postanowił ściśle współpracować z Carriage Competition, zespołem, dla którego ścigał się w latach 90.
Na sezon 2000 Pescarolo kupił więc od francuskiego konstruktora 2 egzemplarze modelu C52. Jednocześnie Pescarolo podpisał umowę z Peugeotem, który został dostawcą silników. Zespół początkowo skupił się głównie na 24-godzinnym wyścigu Le Mans, ale pojawił się także w wyścigach American Le Mans Series. Już w swoim pierwszym występie w trakcie 24-godzinnego wyścigu zespół spisał się świetnie. Trio w składzie Sébastien Bourdais, Olivier Gruillard i Emmanuel Clerico zdołało zgarnąć świetną 4. pozycję. Na fali tego sukcesu Pescarolo postanowił rozwinąć ekipę i na sezon 2001 kupił od ekipy Carriage najnowszy model oznaczony numerem C60. Pescarolo wystawiał ten pojazd w American Le Mans Series, European Le Mans Series, a także FIA Sports Car Championship. Standardowo wziął też udział w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, ale tym razem nie poszło najlepiej i ekipa uplasowała się dopiero na 13. pozycji. W kolejnych latach sytuacja francuskiej ekipy nieco się pogorszyła. Po sezonie 2003 Peugeot ogłosił zakończenie umowy z Pescarolo. Oznaczało to brak pieniędzy oraz brak silników. Pescarolo musiał znaleźć nowego partnera. W zespół postanowiła zainwestować firma Sony, która chciała w ten sposób promować PlayStation 2 oraz najnowszą grę Gran Turismo 4. Nowy sponsor pozwolił nie tylko na zakupienie do prototypów nowych silników JAT GV5, ale także pozwolił na przebudowanie używanych przez zespół samochodów Carriage C60. Henry wprowadził do pojazdów tak wiele poprawek i prototypy tak bardzo różniły się od tych wystawianych przez zespół Carriage, że w sezonie 2004 ścigały się one już pod nazwą Pescarolo C60. Dzięki nowemu sponsorowi, silnikom oraz zmodyfikowanym pojazdom zespół był w stanie rozwinąć skrzydła. W 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 2004 roku ekipie Pescarolo udało się zgarnąć 4. miejsce, przegrywając jedynie z trio samochodów Audi. Rok 2005 wyglądał dla francuskiej ekipy jeszcze lepiej. Pescarolo wystawił swoje samochody w serii Le Mans Endurance Series i zgarnął w niej mistrzostwo. Ponadto na 24-godzinnym wyścigu Le Mans udało mu się odnieść wielki sukces. Prototyp Pescarolo C60 zgarnął 2. miejsce, przegrywając jedynie z maszyną Audi. Te sukcesy udało się kontynuować w sezonie 2006. Pescarolo ponownie zgarnął mistrzostwo w Le Mans Endurance Series i ponownie zgarnął 2. miejsce na 24-godzinnym wyścigu Le Mans, ponownie przegrywając z Audi. Na sezon 2007 Pescarolo postanowił porzucić dotychczas używany prototyp i zbudować nowy pojazd samodzielnie, całkowicie od zera. Tak powstał prototyp Pescarolo 01. Francuska ekipa w sezonie 2007 była nie tylko konstruktorem, ale także dostawcą. Z ich nadwozia korzystały także ekipy Roll Centre Racing oraz Cruise Motorsport. Nowa maszyna spisywała się bardzo dobrze. W 24-godzinnym wyścigu Le Mans udało się zgarnąć podium, przegrywając znowu z Audi oraz z Peugeotem, a w klasyfikacji całych mistrzostw Endurance ekipa Pescarolo Sport zgarnęła 2. miejsce w klasie LMP1. Niestety w kolejnych latach zespół zaczął chylić się ku upadkowi. Sezon 2009 był bardzo nieudany. Ekipa oprócz prototypu Pescarolo 01 postanowiła wystawić w 24-godzinnym wyścigu Le Mans także prototyp Peugeot 908. Niestety w trakcie wyścigu prototyp Peugeota został poważnie rozbity, co przyczyniło się do powstania problemów finansowych w ekipie. W sezonie 2010 ekipa już nie wystartowała w 24-godzinnym legendarnym wyścigu. Ostatnią próbą ratowania zespołu było zbudowanie nowego nadwozia. Model Pescarolo 03 został zbudowany na sezon 2012. Konstrukcyjnie auto opierało się na Astonie Martinie AMR One. Brytyjczycy wystawili swój prototyp rok wcześniej, w 2011, ale po zaledwie 1 roku porzucili projekt, a ich prototyp przejął Pescarolo. Niestety w trakcie 24-godzinnego wyścigu Le Mans auto uległo awarii i nie dojechało do mety. W trakcie sezonu natomiast sytuacja finansowa francuskiej ekipy mocno się pogorszyła. Pescarolo nie zdołał już odbudować swojej ekipy i zespół został zlikwidowany na początku sezonu 2013. Henry Pescarolo pozostaje jedną z najważniejszych osób w historii francuskiego motorsportu. Ścigał się w F1 33 razy, startował w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, 4-krotnie go wygrywając, a po zakończeniu kariery wyścigowej stworzył zespół, który także przez krótki czas odnosił spore sukcesy. A jeżeli ty, tak jak Henry Pescarolo, chciałbyś spróbować swoich sił w wyścigach długodystansowych, to bardzo serdecznie zapraszamy cię do Polish Open League. Nasza liga wystawia zespół w wyścigach Endurance w grze Le Mans Ultimate.
Jeżeli posiadasz grę i chcesz pościgać się ze zgraną ekipą, to bez względu na Twoje umiejętności czy doświadczenie, bardzo serdecznie zapraszamy Cię do zespołu. Link do ligowego serwera znajdziesz w opisie tego filmu.